Oscar Piastri czy Lando Norris? Kto jest faworytem do Mistrzostwa Świata w sezonie 2025? W tym programie przedstawię Wam 7 czynników, głównych czynników, które zdecydują o tym, kto tę walkę wygra i opowiem Wam, kto jest moim faworytem. Lecimy! Witajcie najmilsi w kolejnym programie podczas tej wakacyjnej przerwy. Mam nadzieję, że przebiega Wam ona w spokoju i że wypoczywacie. Ja też trochę się oddaliłem z Warszawy, ale nie zostawię Was z niczym oczywiście. Wybaczcie, będę mówił trochę tak z podełba, dlatego że przydarzyła mi się przygoda, pękła mi tutaj licówka na jedynce, więc żeby nie wyjść na szczerbola, będę mówił raczej w ten sposób, ale cały czas podejście mam tak samo pozytywne i lecimy z tematem chyba kluczowym przed drugą połową sezonu, czyli kto jest faworytem do tytułu Mistrza Świata Formuły 1. Jest 7 czynników, które tutaj wyliczę. Po pierwsze sprzęt, po drugie racecraft, po trzecie czysta prędkość, po czwarte doświadczenie, po piąte psychika, po szóste szczęście i po siódme McLaren. Póki co w walce jest oczywiście bardzo ciasno. Po pierwszych 4 wyścigach sezonu prowadził Lando Norris. Największą przewagę, 23 punkty miał po Grand Prix Australii, które wygrał, podczas gdy z tyłu dojechał Oscar Piastri po błędzie. Natomiast od Grand Prix Arabii Saudyjskiej liderem niezmiennie jest Oscar Piastri. Po Grand Prix Kanady, czyli 5 wyścigów temu, miał już 22 punkty przewagi i wszystko wyglądało na to, że po prostu idzie jak walec. Ale ta różnica się zmniejszyła. W ostatnich 4 wyścigach Norris odrobił 13 punktów i obecnie między nimi mamy 9 punktów różnicy. Jest ciasno, a do końca jeszcze ile? 10 wyścigów. Czynnik numer 1. Sprzęt. McLaren wygrał w tym roku 11 na 14 wyścigów i to oczywiście mają obaj. Dlatego właśnie tylko oni są już w walce o Mistrzostwo Świata. Co prawda matematyka wskazuje, że jeszcze inni kierowcy mogą ten tytuł zdobyć, szczególnie Max Verstappen, ale nie oszukujmy się. To się już nie wydarzy do McLarena, nikt inny nie ma podejścia. Największa przewaga McLarena to jest oczywiście sposób, w jaki traktują opony, coś na co zwracałem Wam uwagę już w zeszłym roku, kiedy ona się zaczynała dopiero objawiać. O tym mówi także Max Verstappen i dodaje, że najlepiej to widać w deszczowych wyścigach, kiedy w ruch idą intery, dlatego że one są najbardziej podatne na przegrzewanie, szczególnie kiedy ten tor przesycha. I wtedy McLaren, jego przewaga wydatnie rośnie i to także miało miejsce w zeszłym roku. Natomiast co jeszcze? Ich osiągi przy średnich prędkościach są niesamowite w porównaniu z każdym innym zespołem. Stopień rotacji, jaki osiągają na przedniej osi, nie tracąc kontroli nad tyłem, to niesamowity widok. Mówi Max, czyli mówi po prostu, że godzą wodę z ogniem. Zresztą coś, co mi wychodziło także w zeszłym roku trochę. Czyli z jednej strony bardzo dobrze skręcający samochód, ale z drugiej strony mimo tego też stabilna tylna oś. Coś, z czym wszyscy mają tak naprawdę problemy. Tutaj to jest bardzo dobrze wyważone w McLarenie. No i opony dzięki temu się też mniej przegrzewają. Po prostu bardzo dobry gryp i bardzo dobre wyważenie na większości torów, w większości wyścigów. Czynnik numer 2, bardzo ważny. Błędy, czyli tak zwany racecraft. Tutaj przewaga moim zdaniem leży po stronie Piastriego i teraz Wam to dokładnie wyliczę. Lista błędów, niektóre większe, niektóre mniejsze, nie wszystkie są policzone, niektóre takie drobne pominę, natomiast generalnie moje wyliczenie wygląda następująco. Grand Prix Australii. Podczas opadów deszczu obaj kierowcy wjeżdżają poza tor, ale Piastri wychodzi na tym gorzej, na długi czas utknął na trawie, przez to tak naprawdę stracił szansę na duże punkty. 1-0 dla Norrisa. Chiny. W sprincie Piastri stracił pole position o 800 sekundy, ale to nie była jego wina, to zespół wypuścił go w złym momencie, za wcześnie, przez co przegrali z Hamiltonem, więc tutaj mu absolutnie dorejemy. Natomiast Norris był dopiero 6. I w wyścigu w walce z Russellem pojechał za szeroko w 4. zakręcie, przez co spadł za Tsunodę, za Antonellego i za Alonso. Potem wyprzedził jeszcze Alonso, żeby uratować chociaż punkt, podczas gdy Piastri wyprzedził Verstappena i był drugi w wyścigu. 2-1 dla Piastriego. Japonia. Piastri popełniał błąd w kwalifikacjach w drugim zakręcie, przez co startuje i dojeżdża na 3. pozycji. Nie jest to jakaś wielka tragedia, ale jednak ten błąd był zauważalny, więc jest 2-2, remis między nimi. Bahrain. Lando Norris popełnia błędy w kwalifikacji, przez co jest 6. na starcie, podczas gdy Piastri rusza z pole position. Do tego dostaje karę za złe ustawienie w tym boksie startowym i jest 3. na mecie. 4-2 dla Piastriego. Już 2 błędy policzyliśmy tutaj z Bahrainu. Arabia Saudyjska. Norris. Błąd w kwalifikacjach. Ląduje w barierach na początku sekwencji zakrętów 4, 5, 6. Jest dopiero 10. na starcie i 4. na mecie. 5-2 dla Piastriego. Miami. Piastri był dopiero 4. w kwalifikacjach, ale przynajmniej pokazał, jak się walczy z Verstappenem. Norris spada na 6. miejsce po nieudanym ataku na Verstappena w pierwszym zakręcie. Potem nadrabia i toczy tę niezdarną walkę z Verstappenem, aby wejść na 2. miejsce. 6-3 dla Piastriego. Kanada. Obaj mieli przeciętne kwalifikacje, ale Norris popełnił 2 błędy osobne w Q3.
No i oczywiście ten najbardziej rażący, oczywisty błąd całego sezonu, czyli wjechanie w tył bolidu Piastriego podczas Grand Prix Kanady. Powinno być za to 2 punkty, za ten jeden błąd, ale darujemy mu, lecimy 1 po 1. Za ten weekend liczę mu 3 punkty, tak naprawdę. Czyli to 2 różne w kwalifikacjach kluczowe i do tego jeszcze wyścigu 9-3 dla Piastriego. Ale nawet jakby ktoś powiedział, dobra, przesadzasz, już policzmy 1 za kwalifikację, cały czas przewaga, jeśli chodzi o błędy, jest po stronie Oscara. Silverstone. Gierki za safety carem głupie i kara dla Piastriego, która daje zwycięstwo Norrisowi, to jest jeden z tych elementów odbicia w tej końcówce pierwszej połowy sezonu. Plus jeszcze ten głupi tekst, żeby go puścili, absolutnie idiotyczny, który obśmiewa między innymi Robert Kubica w Codrive'ie. 9-4 dla Piastriego. I Spa. Błędy w pogoni za Piastrim, 1 w Pouon i 2 w La Source, ale to policzymy jako jeden błąd wszystko łaskawie. 10-4 już dla Piastriego, czyli 10 błędów Norrisa, 4 tylko błędy Piastri. No i Węgry. Słabe pierwsze okrążenie, które daje mu zwycięstwo. I dobra, wiem, że się sporo osób oburzało, że jak mogę tutaj krytykować, skoro wygrał wyścig. On ten wyścig wygrał fartem. Znaczy w normalnych okolicznościach nie powinien. Ten błąd to jest jeden z rzadkich przypadków, kiedy błąd popełniony daje kierowcy zwycięstwo, jak nie wiem, jak Hamilton w Grand Prix Monaco 2008 na przykład. Więc 11-4 dla Piastriego. Ogromna przewaga po stronie Piastriego w tym pojedynku na błędy, więc zadziwiające jest, że przy tym wszystkim są tak blisko siebie w rankingu. Natomiast to wytłumaczymy w innej rubryce. Ta rubryka nazywa się Szczęście, ale przed nią jeszcze czysta prędkość, czyli kwalifikacje. Z pozoru wydawało mi się, zanim sprawdziłem statystyki, że ta przewaga ostatecznej prędkości leży po stronie Norrisa, bo to jak złożył kółko w kwalifikacjach w Monte Carlo, bijąc rekord toru wszechczasów, czy zaoranie w kwalifikacjach w Austrii naprawdę z potężną przewagą, to robiło ogromne wrażenie, ale statystyki kwalifikacji pokazują coś innego. Jeśli chodzi o kwalifikacje do wyścigów, 8-6 dla Piastriego, a jeśli chodzi o kwalifikacje do sprintów, 3-0 dla Piastriego, więc ewidentnie pod względem tej prędkości na jednym okrążeniu wygrywa Oscar, co jest bardzo ważne, no bo jednak ta pozycja startowa zazwyczaj wyższa daje większą szansę na wygranie wyścigu, choć no, były wyjątki, na przykład Grand Prix Belgii, kiedy w sprincie zawinął Piastriego Max Verstappen, no i chociażby przykłady takie, kiedy nagle wygrywa Norris, chociaż był z tyłu. Natomiast generalnie tutaj ogromny postęp poczynił Oscar Piastri. W 2024 roku w kwalifikacjach do wyścigów przegrał 3-21, a teraz w ponad połowie sezonu prowadzi z dużą przewagą. Czyli tutaj przewaga Piastri. Czwarta rzecz, jedna chyba z najbardziej kluczowych, którą omówimy szerzej, psychika. Tutaj bez cienia wątpliwości przewaga leży po stronie Norrisa. Zaczniemy od wypowiedzi bardzo ciekawej na temat obu kierowców i całego zagadnienia, ale na prosta. To jest 4-krotny mistrz świata Formuły 1, absolutna legenda tego sportu. I Alain mówi tak. Refleks i naturalny talent kierowców są oczywiście kluczowe, ale sporty motorowe rozgrywają się także w głowie. Psychologia jest istotnym elementem. Już za moich czasów tak było, ale media społecznościowe sprawiły, że jest to jeszcze bardziej kluczowe dla sukcesu kierowcy. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, znowu kierowcy, który ma już swoje lata, urodzony w 1955 roku, Alain Prost, natomiast cały czas ogarniający i dostrzegający, jak bardzo się zmieniło to otoczenie, to środowisko i jak bardzo ważne są teraz media społecznościowe, nawet w Formule 1, jak bardzo wpływają na wyniki. Naprawdę mądrym facetem zawsze był profesor Prost. Co mówi dalej? Teraz wszystko jest pokazywane, wszystko jest przeżywane publicznie, wszystko jest znane. Wielu kierowców ulega tej tendencji do dzielenia się. Moim zdaniem, robiąc to, narażają się na dużą presję. Inni wybierają dyskrecję i moim zdaniem mają ku temu dobre powody. To są znowu bardzo mądre słowa. Ciszej budziesz, dalej zajdziesz, tak? Nowy lider mistrzostw Oscar Piastri niewiele rzeczy komunikuje. Nie wiemy wiele o jego życiu poza torem. Z natury pościągliwy Australijczyk znika między wyścigami i uwalnia się od tej presji. Gdybym miał mu dać jedną radę, byłoby to właśnie to. Milcz. Z kolei Norris jest ciągle obecny w mediach społecznościowych. Widzisz go w klubach nocnych albo z rozwalonym nosem na barce. Co więcej, na torze przyznaje się do swoich słabości. To jest też ważna rzecz. Im bardziej się pokazujesz, odsłaniasz, tym bardziej stajesz się kruchy. Lando to kierowca, którego bardzo szanuję, ale gdybym miał mu dać jedną radę, byłoby to milcz i nie osłabiaj się w ten sposób. Konsekwencje są ogromne i to nie tylko dla innych kierowców, w sensie, że inni wiedzą więcej i to mogą wykorzystać. Chodzi o wizerunek, jaki roztacza w zespole. To ważniejsze niż mogłoby się wydawać, ponieważ wpływa na wrażenia mechaników i inżynierów, które są kluczowe.
Bardzo, bardzo mądre słowa, bardzo mądrego człowieka, wielkiego mistrza, zdaniem Berniego Ecclestona, najlepszego kierowcy w historii Formuły 1, to jest dość interesujące. Absolutnie twoje papiery w zespole, to jak jesteś postrzegany, są ultra, ultra ważne w kwestii walki o, nawet nie tylko o tytuły, ale generalnie po prostu o to, żeby mieć lepsze wyniki. Oscar Piastri, jeśli chodzi o tę rywalizację, no to jest pewniak. On wygrywa, jeśli chodzi o kwestię psychiki. Od początku było widać, że to jest jego mocna strona i że będzie miał tu przewagę nad Lando Norrisem. Zimny spokój, opanowanie, chociaż zdarzały się błędy i nerwy. Błędy były drobne, natomiast tafta pana Silverstone z safety carem, niepotrzebne absolutnie gierki robione z Verstappenem, było to absolutnie szokujące, znaczy w sensie w kontekście, że zrobił to sam Piastri i po prostu głupie. A potem jeszcze ta propozycja do zespołu, żeby go puścili, trochę komedia, ale to pokazało, że naprawdę są chwile, kiedy także jemu puszczają nerwy, to bardzo dobrze. Też jest człowiekiem i też to ujmuje w ten sposób. Oczywiście, będąc robotem, byłbyś w stanie jechać tak szybko, jak to możliwe i nie popełniać przy tym żadnych błędów, ale wszyscy jesteśmy ludźmi, więc nie jest to możliwe. To jest ciekawe zagadnienie, jak czytałem w ogóle tę wypowiedź, to jest taki trochę off-topic, dlatego że sobie pomyślałem, czy istnieje na tym świecie robot, który byłby w stanie pojechać szybciej od człowieka, bolidem Formuły 1? My już mieliśmy tę dyskusję, jest sporo fanów sztucznej inteligencji, którzy twierdzą, że to tylko kwestia czasu, już są przecież robione wyścigi robotów. Nigdy nie mów nigdy. Być może coś takiego będzie możliwe, ale odnoszę wrażenie, że jednak jeśli chodzi o kwestie tak skomplikowane jak ściganie, które łączą kwestie no nie tylko szybkiej analizy danych, ale przede wszystkim wyczucia i takiego jakiegoś instynktu, no to jednak no nie wyobrażam sobie, żeby maszyna w prowadzeniu samochodem była lepsza od człowieka. W lataniu no myślę, że to jest całkiem możliwe. Bo to jest kwestia przeciążeń, których człowiek nie będzie w stanie przetrwać, ale też tam jakby niepotrzebna jest aż taka mega precyzja, a to powiedzmy ta precyzja uderzania w odpowiednie momenty i no, refleksy, ona działa na korzyść maszyny. Tutaj mamy kontakt pomiędzy kołami a asfaltem przy ogromnych przeciążeniach i no moim zdaniem, ja tego nie widzę po prostu, ale chętnie poznam Wasze opinie. Na pewno jest grono całe osób, fanów w ogóle automatyki, które twierdzą, że to będzie możliwe. Póki co jest bardzo, 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 bardzo daleko do tego, żeby jakikolwiek robot był w stanie w bolidzie Formuły 1 przecinać człowieka. To po prostu się wydaje mało prawdopodobne, ale nigdy nie mów nigdy. Wychodzimy z off-topu, wracamy do wypowiedzi Piastriego. Zawsze elementem tej gry będzie minimalizowanie błędów, ale równocześnie musisz być jednak szybki. Nie możesz sobie pozwolić na spuszczenie nogi z gazu, bo zostaniesz pokonany. Czyli mówi o tym, że po prostu no sorry, ale ryzykować trzeba, tak? Kto nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi, jak mówi stare powiedzenie. I tak powiem wam szczerze, że to ryzyko w Formule 1 to jest pikuś w porównaniu z tym, co się ryzykuje w WRC, prawda? To są w ogóle absolutnie nieporównywalne poziomy ryzyka. I zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo kierowcy, jak i generalnie konsekwencje ryzykowania. Tak? Drobny błąd w rajdach może się zakończyć na drzewie, w rowie albo po prostu tragedią. Drobny błąd w Formule 1 kończy się utratą, nie wiem, pół sekundy czy sekundy, czy w kwalifikacjach, czy nawet w wyścigu i pozycji, albo dwóch. Natomiast absolutnie to jest nie ta skala ryzyka. To też taki off-topic. Helmut Marko fajnie mówi o tych dwóch kierowcach. Znaczy tak naprawdę, no, o nich, ale w kontekście Maxa, bo bez Maxa nie ma tematu. Mówi tak. Piastri ma stalowe nerwy, jest bardziej konsekwentny i zawsze wydobywa z siebie to, co najlepsze. Nigdy nie widziałem go tak naładowanego emocjami. Norris może być szybszy na jednym okrążeniu. To jest znowu, to ma podobne wrażenie co i ja. To jest subiektywne, bo statystyka pokazuje, że to Piastri. Natomiast wydaje mi się, że jak Norris złoży to idealne okrążenie, jakie jest w stanie złożyć, to jest lepsze od Piastriego, tylko mu się to za rzadko zdarza, że po prostu za dużo jest po drodze błędów. I to się, z tego jest się bierze to wrażenie i moje, i Helmuta Marko. Natomiast wracając, może być szybszy na jednym okrążeniu, ale ogólnie to Piastriego widzę z przodu, mówi Helmut. Z roku na rok robi postępy. W zeszłym sezonie jego wyniki poważnie wahały się z toru na tor. Tak, mówił o tym, szczególnie w drugiej połowie sezonu to spadło, chociaż moim zdaniem to miało sporo wspólnego z tym, że nie chciał pomagać Norrisowi w walce o mistrzostwo z Verstappenem. Ale teraz to już przeszłość, czyli mówi, że ta forma jest bardzo stabilna. Jednak Verstappen to Verstappen. Piastri wciąż ma przed sobą długą drogę, żeby osiągnąć poziom Maxa. Ma jednak potencjał, by stać się naprawdę wielkim kierowcą, ocenia Helmut Marko. Jeśli chodzi o Lando, od początku był tym słabszym i wyliczyliśmy już tegoroczne błędy. Po Grand Prix Kanady Nico Rosberg, był mistrz świata oczywiście w Formule 1, bardzo ciekawe słowa wypowiedział w tym temacie. Piętą achillesową Lando w tym roku jest jego kruchość psychiczna, jego wątpliwości, które znów dały o sobie znać w Montrealu. Właśnie w momentach największej presji pojawiają się te drobne błędy. W kwalifikacjach w Q3 popełnił 2 poważne błędy na swoich 2 kluczowych okrążeniach, co dało mu tylko 7. miejsce na starcie, mimo że miał jeden z najszybszych samochodów.
W ferworze walki, w najbardziej krytycznym momencie, gdy próbował wyprzedzić swojego rywala o mistrzostwo, dokonał bardzo dziwnego błędu w ocenie sytuacji, po prostu wjeżdżając w tył jego bolidu. To był bardzo dziwny błąd, bez cienia wątpliwości. No i mamy jeszcze ten słynny samokrytycyzm, samobiczowanie się Lando Norrisa, który jest od wielu, wielu lat. Zdaniem wielu jest to słabość. Natomiast Lando twierdzi, że jest inaczej. I szczerze mówiąc, no moim zdaniem też mu wychodzi to ostatecznie, no pokazuje, że jest super odporny, jeśli chodzi, znaczy inaczej, popełnia błędy pod presją, ale z drugiej strony no ma super umiejętność wychodzenia jakby z tych opałów. Po Grand Prix Bahrainu mówił tak: to kwestia wyważenia i wyraźnie wciąż staram się to poprawić. Przypominać sobie o dobrych chwilach. Tak, o negatywnych sprawach myślę więcej niż o pozytywnych. Trzeba mi przypominać, że prowadzę w mistrzostwach, wtedy jeszcze prowadził, że w każdym wyścigu stałem na podium. Sam tego nie robię. Wiem, że jestem dla siebie surowy, ale w 95% przypadków to coś dobrego. To sprawia, że jestem jaki jestem, że mam szansę w Formule 1, że jestem w McLarenie i walczę i mistrzostwo świata. Czyli tak idę tam, gdzie idę, dzięki temu, że taki jestem, doszedłem tu, gdzie doszedłem. W sumie to się klei. Jeszcze raz, to chyba nie jest ostatecznie słabość, to samobiczowanie, bo no, ta jego absolutnie zadziwiająca cecha, której ja w życiu nie widziałem w Formule 1 u nikogo, to jest to, że po tych wszystkich wtopach, których było niemało i niektóre były naprawdę spore, on potrafił się zawsze zresetować, przejść na kolejny wyścig i zacząć od zera. I owszem, czasami popełniać błąd tu czy tam znowu, ale generalnie czasami przejść super dobre weekendy, jak na przykład podczas Grand Prix Monaco, tak, na torze, który oczywiście no, ewidentnie jakby promuje błędy. Zak Brown o tej kwestii. Lando jest otwarty, można powiedzieć, że pokazuje emocje na zewnątrz. Każdy jest inny, ale on teraz jest w świetnym punkcie. Nie widziałem go w lepszej kondycji. Mam na myśli kondycję psychiczną, fizyczną pewnie też. Myślę, że Lando sprzed roku byłby wobec siebie bardziej krytyczny. Były też czasy, gdy zdaniem opinii publicznej nie był w stanie wygrać po starcie z pole position. Moim zdaniem to było trochę nie fair. W sensie tam były różne sytuacje, wyglądało to dziwnie, ale może część sytuacji była faktycznie, że ciężko, ale to było takie 50-50. Nie jest mistrzem pierwszego wrażenia, czy pierwszego okrążenia, ale generalnie nie było aż tak fatalnie, jak pokazywała ta statystyka. Ale wracając do Browna. Mówi o tym, że nie był w stanie, że ludzie twierdzili, że nie był w stanie wygrać z pole position. Ale z 5 ostatnich wyścigów, które zaczynał z pierwszego pola, wygrał 4. Więc taka narracja nie jest już aktualna. Twierdzi Zak Brown. Czynnik numer 5. Doświadczenie. I tu przewaga zdecydowanie po stronie Norrisa. W Formule 1 od 2019 roku, czyli to jest jego 7. sezon. Dla Piastriego jest to dopiero 3. sezon Formuły 1. I Lando to wie. Teraz czuję się najbardziej kompletnym kierowcą, jakim kiedykolwiek byłem. Czuję, że jestem gotowy, by stawić czoła większym wyzwaniom. No najwyższa pora chyba. Jeśli chodzi o ściganie, nauczyłem się wielu rzeczy. Po prostu zdobyłem więcej doświadczenia. Z doświadczeniem przychodzi radzenie sobie z większą liczbą sytuacji, lepsze rozumienie zespołu, a także lepsze zrozumienie Ciebie przez zespół. Ultra ważne rzeczy znowu. Zawsze ten element współpracy między kierowcą a zespołem będę podkreślał, jest ważniejszy niż nam się zdaje, bo my o tym nie myślimy, my to zawsze pomijamy. To jest super ważne. Dzięki temu jesteś lepiej przygotowany na każdą sytuację, ale musisz też być sam lepszym kierowcą. Czy potrafisz jeździć szybciej? Czy potrafisz lepiej oszczędzać opony? To zazwyczaj te trudniejsze rzeczy. Wiele z nich również przychodzi z doświadczeniem, co jest ważne dla Oscara w jego 3. roku startów. Czyli tutaj ewidentnie podkreśla, że Oscar już 3. rok jeździ, więc to już nie będzie miał tak trudno. I jest tym jeszcze asekuracja. To niekoniecznie ułatwia sprawę, to większe doświadczenie. Wciąż ścigasz się z najlepszymi kierowcami na świecie, słuszna rzecz, możesz mieć wielkie doświadczenie, ale no po prostu jak przychodzi super talenciarz, taki jak Verstappen, no to ono nie daje Ci wielkiej przewagi, jeżeli nie masz takiego talentu jak on. Więc walczysz z najlepszymi kierowcami, którzy potrafią jeździć bolidem równie szybko jak Ty, więc to nie sprawia, że jest łatwiej, ale jesteś po prostu lepiej przygotowany i myślę, że czasem to pozwala Ci pokazać więcej swojego potencjału. Jeśli chodzi o Piastriego, mamy tą zagadkę drugiej połowy sezonu. Ale Piastri czyni bardzo duże postępy i one są bardzo konsekwentne i są absolutnie niezaprzeczalne. Z sezonu 2023, pierwszego swojego, a na 2024 zrobił wielki krok w zarządzaniu zużyciem opon. Natomiast miał problem z kwalifikacjami. Z sezonu 2024, kiedy miał ten problem z kwalifikacjami ciągle, zrobił wielki krok w kwalifikacjach w tym roku. Jeszcze raz, w zeszły sezon 3-21, w tym sezonie wyraźna przewaga w kwalifikacjach nad Norrisem. Pytanie, czy na kolejny krok trzeba będzie do sezonu 2026, czy on już to ma, bo w zeszłym roku miał naprawdę o wiele słabszą końcówkę. Tylko że, no właśnie, czy to była kwestia tego, że po prostu nie dowiózł tego do końca sezonu, bo już tam koncentracja, zmęczenie materiału,
co jest bardzo normalne w takiej sytuacji, to jest po prostu bardzo obciążający taki sezon, czy jednak była to kwestia tego, że nie chciał się znaleźć na pozycji, na której musiałby za bardzo pomagać Lando Norrisowi w walce o Mistrzostwo Świata. Moim zdaniem to było to drugie. Natomiast co mówi Piastri o tych postępach? Sposób, w jaki wygrywasz wyścigi pod koniec sezonu, jest taki sam jak na początku sezonu. Myślę, że udało mi się częściej zbliżać do pełni moich możliwości. To najważniejsza zmiana we mnie. Nie bierze się z poprawy w jednym konkretnym obszarze, pochodzi z analizy wielu różnych rzeczy. To możliwość coraz częstszego osiągania mojego pełnego potencjału. To właśnie ta największa różnica. Słowem, czuję się gotowy. I dobrze, bo musi. Czynnik numer 6. Szczęście. Ewidentnie przewaga Lando Norrisa. Nic mu nie umując, ale tak jest po prostu. Zwycięstwo na Węgrzech jest tego najnowszym przykładem. W kwalifikacjach przegrał, był dopiero trzeci, różnice były bardzo małe, ale jednak był trzeci. Popsuł start i wylądował na strategii, która okazała się lepsza. I dzięki temu wygrał wyścig. Tylko dzięki temu, że ten start mu nie wyszedł i do tego jeszcze start nie wyszedł mu z trzeciej pozycji, a nie z pierwszej. Więc no, to jest fart. Safety car podczas sprintu w Miami daje mu zwycięstwo nad Piastrim. No i safety car na Imoli znów podziałało na korzyść Lando Norrisa. Więc minimum 3 sytuacje w tym roku farta, które no, sprawiły, że Norris ma więcej punktów niż mieć powinien. I numer 7, last but not least, zespół. Na razie mają równe szanse i widzę już, że fani Piastriego dają takie zarzuty dość mocne, że tutaj widać ewidentnie, że tutaj oszukany Piastri, że zespół faworyzuje Norrisa. Moi mili, jestem bardzo wyczulony na te rzeczy. Jeżeli mnie czytacie, oglądacie od dłuższego czasu, wiecie, że ja jestem pierwszą osobą, która zwraca uwagę na takie dziwne sytuacje i mówi, że tutaj coś może śmierdzić. Natomiast tutaj tego nie widziałem. To nie znaczy, że tego nie było, czy że nie będzie, ale szczerze, na moje oko jestem naprawdę na to wyczulony. Nie było takiej sytuacji poza jedną. Już w pierwszym wyścigu w Australii Piastri dostał chwilowy zakaz atakowania Landa Norrisa, który odwołano, gdy nie miał już szans pokonać Norrisa. Mi się wydaje, że to nie było. To był jakiś przypadkowy zbieg okoliczności. Natomiast jeden był taki przypadek, poza tym tego nie ma. Póki co jest ok. Natomiast jeśli zespół kogoś będzie obstawiał, no to moim zdaniem przewaga ma Norris. Przewaga ma Norris, bo jest Brytyjczykiem w brytyjskiej ekipie, w której startuje dłużej. Wszystkie te czynniki są bardzo, bardzo ważne. No i Zak Brown ma do niego słabość. Widać to po takich reakcjach spontanicznych, że jednak bardziej cieszy się sukcesami Lando niż Oscara, co nie znaczy, że będzie faworyzm. Sam Zak Brown, pryncypał całego McLarena, mówi, obiecuje. Znamy ryzyko, z jakim wiąże się nieobstawienie jednego z naszych kierowców, ale dajemy Oscarowi i Lando równą szansę walki na torze, aby mogli zdobyć Mistrzostwo Świata. To ekscytujące dla nas i całego naszego sportu. Chwała im za to, aby tak było. Ja wierzę, że tak będzie do końca. Pozostaje kwestia tego feng shui w ekipie, które jest naprawdę zadziwiające. Pytanie brzmi, czy będzie eksplozja, czy dojdzie w końcu do jakiejś wielkiej scysji, wielkiej walki, nie tylko na torze, czyli nie chodzi o clash na torze, ale także po prostu, żeby zaczęli na siebie nadawać. Andrea Stella, szef ekipy, mówi tak. Relacja między Oscarem i Lando tylko się poprawia. To nie jest efekt przypadkowej ewolucji. To bierze się z tego, że inwestujemy w relacje. Super fajny Lando Norris, który, no, on ma swoje słabsze momenty, ale generalnie wydaje się być z grubsza fajnym kolesiem. W kwestii tego, czy będzie grał w gierki takie wewnątrzzespołowe, które są jakby solą Formuły 1, mówi tak. Nie daje mi to frajdy. Za 200 lat nikogo nie będzie to obchodziło. Wszyscy będziemy martwi. Podoba mi się takie podejście. Staram się dobrze bawić. Wciąż oczywiście zależy mi na mistrzostwie i dlatego czasami jestem rozgoryczony i wściekły na siebie. To pokazuje, jak bardzo zależy mi na wygrywaniu i jak przeżywam porażki. Tak, to jego chcę pokonać najbardziej. Bardziej niż kogokolwiek innego, ale jeśli nie podałam, to będzie znaczyło, że on wykonał lepszą robotę. Będę walczył w sposób najlepszy dla mnie i to, że ktoś kilka lat temu robił takie zagrywki, nie znaczy, że ja też muszę. Bardzo, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Jacques Villeneuve z kolei jest trochę zdziwiony, mówi: oni sprawiają wrażenie szczęśliwych, gdy przeciwnik poradzi sobie lepiej i wygrywa wyścig. To jest trochę przerysowane. No, nie są szczęśliwi, obaj są niezadowoleni. Natomiast no wiem, o co mu chodzi, bo to jest zawsze takie politycznie ułożone i te wypowiedzi potem na konferencji i tak dalej. To dość dziwna sytuacja. Nie wyobrażam sobie że czegoś takiego pomiędzy Senną i Prostem. Myślę jednak, że gdy będą pewni Mistrzostwa Świata Konstruktorów, zaczną pokazywać więcej prawdziwego charakteru na torze. Że rywalizacja między nimi zaiskrzy. Taką mam przynajmniej nadzieję, mówi Jacques Villeneuve. Kogo ja obstawiam? Rodzi się pytanie. No i mieli, mówię o tym od dłuższego czasu. Jeszcze w przewodniku kibica przed tym sezonem, który jest jeszcze na Literii dostępny w ogóle, polecam bardzo. Obstawiałem Norrisa, co było takie trochę, oznaczało moją chwilę zwątpienia taką, bo jednak w zeszłym roku no, oceniam to na równi. No ale już po tych pierwszych wyścigach Piastri, czyli do tego średnia. On jednak, gdyby nie fart Lando, nic nie mówiąc, bo bardzo go lubię, uważam, że jest bardzo dobrym kierowcą, ale jednak trochę punktów nadrobił dzięki temu, że
że trochę mu przyfarciło. Natomiast większa powtarzalność, większa regularność Piastriego, nawet jeśli uznamy, że jest gorszy w kwalifikacjach, wbrew tym statystykom, jeszcze raz, jak Lando się uda złożyć okrążenie, to ono jest zazwyczaj super szybkie, jest szybsze od Piastriego. To jednak Piastri bardziej regularnie zbliża się do tego naprawdę mega dobrego czasu i po prostu jest bardziej powtarzalny i popełnia o wiele mniej błędów. Więc ja obstawiam Piastriego. Pozostaje zagadka drugiej połowy sezonu. Moim zdaniem nie będzie problemu w drugiej połowie sezonu, ale faworyzm w McLarenie to jest drugi przyczynek, który może dać jednak mistrzostwo Lando Norrisowi. Nie wierzę, że on nastąpi, ale nie można go wykluczyć. I trzecia rzecz, szczęście. Czyste szczęście, które też jest w życiu bardzo ważne. Jeżeli z tych trzech czynników będzie najbardziej decydujący, że będzie mistrzem Lando, moim zdaniem będzie to szczęście. Na koniec kierowcy przed drugą połową sezonu. Idą łeb w łeb, natomiast no, obaj zachowują, przynajmniej publicznie podczas wypowiedzi, zimne nerwy. Piastri, mimo że spadła przewaga, ma do tego super dobre podejście. Mówi tak: naprawdę mi to nie wadzi. Oczywiście miło byłoby mieć większą przewagę, ale nie uważam, że to odwrócenie to musi być trend. Wystarczyłoby kilka sekund różnicy i tendencja byłaby odwrotna, więc zupełnie się nie martwię. Czuję, że przejechałem wiele mocnych wyścigów, a walka była bardzo zacięta. Po przerwie oczekuję więcej tego samego. I my też. Lando. Jest naprawdę ciężko i dalej będzie ciężko. Różnice między nami są dość małe. Jestem przekonany, że pewne rzeczy mogą robić lepiej. Aby się poprawić i z pewnością on mówi podobnie. Czeka nas więc ciężka walka, zapewne do samego końca. I faktycznie, Piastri mówi, czeka nas ciężka druga połowa roku, już było ciężko, a różnice są bardzo małe. Będzie się to wspaniałe oglądało. Takie miejmy nadzieję. Kogo wy, moi mili, obstawiacie w tej walce? Kto jest mocniejszym kierowcą? Lando czy Oscar? Tyle w dzisiejszym programie. Cieszę się, że znowu się spotkaliśmy. Polecam Wam oczywiście poprzedni program o oldboyach Cadillaca, czyli Piastri i Bottas walczą o to samo miejsce, a być może obaj wylądują w Cadillacu i o tym, jak Tsunoda stracił poparcie Hondy. Dziękuję Wam zawsze serdecznie za wszystkie lajki, za wszystkie suby i za wszystkie komentarze. Bardzo je doceniam i zapraszam do dyskusji w tym materiale. I dziękuję oczywiście za wszystkie donaty, których nie brakuje. Zapraszam do skorzystania z SUPI, który stoi podpięty w linku, czyli format Buy Me Coffee. Jedno proste kliknięcie i wspomożecie moją pracę niezależnego dziennikarza. Póki co odmeldowuję się z wakacji i włączę się na kilka dni, żeby wrócić cały w bieli. Dzięki serdeczne i do następnego.